W dzisiejszym odcinku wspinamy się na najwyższy szczyt gór wałbrzyskich, zaliczany do korony Sudetów, Górę Borową. Dotrzemy do niej kombinacją szlaków, po drodze odwiedzając m.in. Jedliniec i Jałowiec, a pod koniec wycieczki zobaczymy jeszcze Zamkową Górę. Zapraszamy! Borowa to najwyższy szczyt gór wałbrzyskich i masywu gór czarnych. Szczyt charakteryzuje duża wysokość i strome stoki, czego mogliśmy doświadczyć przede wszystkim podczas zejścia z góry. Jej szczyt ze ściętymi bokami sprawia, że jest łatwa do zauważenia z dużej odległości. Trasę zaplanowaliśmy w aplikacji mapaturystyczna.pl, na której można samodzielnie zaprojektować szlak. Wystarczy zaznaczyć początek i koniec trasy oraz ustalić punkty przejścia. Mapa sama połączy kropki i obliczy wszystkie parametry. Trasę można wydrukować lub przeglądać w aplikacji mobilnej. I tu spotkały nas pierwsze atrakcje dnia. Przejazd po zabytkowym wiadukcie oraz tunelem pod Małym Wołowcem, będącym najdłuższym pozamiejskim tunelem kolejowym w Polsce, wykonanym metodą drążenia. Jego długość to 1600 metrów. Ze stacji kolejowej Jedlina-Zdrój niezwłocznie wybraliśmy się na przełęcz pod Wawrzyniakiem. Największym wyczynem było pokonanie pierwszego wzniesienia do przełęczy. Witajcie w naszym kolejnym odcinku. Jesteśmy właśnie w Jedlinie-Zdrój i idziemy teraz do Wałbrzycha przez kilka szczytów, m.in. przez Górę Borową. Trasa obejmuje 12 km, będziemy mieć jakieś 4-4,5 godziny. A co tam możemy zobaczyć na Górze Borowej? Tam jest taka wieża widokowa, będzie panorama gór wałbrzyskich. Najważniejsze pytanie, zapewnisz naszym widzom niesamowite widoki? Tak, obiecuję, że też zrobię orzełkę na śniegu. Raczki były tutaj konieczne. Po kubku herbaty weszliśmy na szlak niebieski w stronę Jałowca, gdzie zatrzymaliśmy się w punkcie widokowym. Niestety aura nie dopisała i zamiast podziwiania okolicy prowadziliśmy nierówną walkę z padającym śniegiem i zasypanym szlakiem. Nieplanowanym miejscem odpoczynku okazało się skalne wzniesienie przy Małym Jałowcu, na którym poczuliśmy się niemal jak na szczycie bardzo wysokiej góry. Wąski grzbiet opadał stromo z obu stron, a niektóre drzewa kołysały koronami oddalonymi niemal na wyciągnięcie ręki. To był zdecydowanie jeden z dwóch najciekawszych momentów dnia. W drodze na Borową przeszliśmy Ptasie Rozdroże i niedługo potem stromym zboczem weszliśmy na szczyt. Ja nie rozumiem, że my mamy taką mentalność, żeby wszystko oznaczać. Lena tu była, Marek tu był, Kasia z Wojtkiem też tu byli, Wiking z Wikołakiem też tu byli. Całe szczęście, że Lena napisała to na śniegu, a nie na kamieniu. Trud się opłacił, już wkrótce zobaczyliśmy spiralną, metalową wieżę widokową. Niestety, jak w przypadku Jałowca, nie mogliśmy podziwiać widoków okolicy, ale zdecydowanie warto było wejść na 16-metrową wieżę, gdyż mogliśmy sobie wyobrazić, jak wygląda spacer w chmurach, a konkretnie we mgle. Ale sam fakt, że jesteśmy w miejscu, które wszyscy pokazują w lecie, a my jesteśmy w zimie, mamy naprawdę niesamowite widoki. Mimo wszystko jest ładnie. Zimą też warto tu być. Tak, jest interesująco, aż tak naprawdę jest bajkowy i trzeba go przejść. W 2017 roku stalowa konstrukcja przypomina skręcany cylinder. Wysoka na 16,5 metra, posiada 90 ażurowych schodów pozwalających wejść na platformę widokową i podziwiać okolice. Na tarasie znajdują się tablice z panoramą okolicy ułatwiającą identyfikację wszystkich ważniejszych szczytów. Człowiek chce zrobić ładne zdjęcie okładkowe i takie coś. Pierwszy etap trasy był już za nami, teraz skierowaliśmy się w stronę stacji kolejowej. Czas powrotu skrócił się znacznie podczas zejścia stromym szlakiem od strony Wałbrzycha. Zjedź już sobie do końca. Zasypany i uczęszczany zmienił się w ślizgawkę, na której nawet kolce raczków okazały się być kompletnie bezużyteczne. Ponad połowę trasy pokonaliśmy ślizgając się na 4 literach.
Na Koziej Przełęczy poświęciliśmy chwilę na kolejny kubek herbaty i weszliśmy na żółty szlak. Po drodze przeszliśmy przez Zamkową Górę, na której, jak nazwa wskazuje, znajdował się kiedyś średniowieczny zamek. Wysoka na ponad 600 metrów nad poziomem morza, góra w kształcie stożka stanowi idealny punkt widokowy na Wołowiec i Borową. Na jej szczycie znajdują się ruiny zamku obronnego Nowy Dwór. Przejście przez zamek było miłym akcentem końca tej zimowej wyprawy. W Wałbrzychu przeszliśmy pod wiaduktem, po którym kilka godzin wcześniej przejechaliśmy pociągiem do Jedliny-Zdroju. Tego dnia przeszliśmy prawie 10 km w czasie około 4 godzin. Suma podejść to 573 metry i prawie tyle samo metrów zejścia. Po drodze przeszliśmy przez 5 szczytów i 2 przełęcze. Podróż rozpoczęliśmy na stacji Jedlina-Zdrój, a zakończyliśmy na dworcu kolejowym Wałbrzych Główny. Jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ na dworcu w Wałbrzychu czeka na podróżnych szynobus w stronę Kłodzka. Przejechaliśmy nim 2 przystanki. Jak obiecywałem, zrobię orła. Mam nadzieję, że nie ty tam idziesz. jadę. Mogę? No. Wbiłeś się coś? Nie było tak głęboko, jak wyglądało. Okej, powtórzymy później. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.